Poznajcie krainę wulkanicznej energii i lazurowego spokoju. Sycylia, perła Morza Śródziemnego. Legenda, którą pisze samo życie. Antyczne teatry i miasta wyrzeźbione w kamieniu. Olśniewający barok i tłoczne targowiska. I turyści, którzy czerpią pełnymi garściami z tych uroków. Przepiękne zabytki, Pyszne jedzenie. czy słoneczne plaże, takie jak ta. Zapraszamy na Sycylię. Sycylia, wyspa skarbów, na lądzie i pod wodą. Czas odkryć jej najpiękniejsze oblicze. Ruszamy. Sycylia, w głąb historii i krajobrazów. Erice i Trapani. W naszej podróży po Sycylii udajemy się w tej części na północno-zachodni kraniec wyspy. Przemierzamy malownicze krajobrazy. Rozległe pola uprawne, gaje oliwne, sady cytrusowe, plantacje winogron. Raz to szerokie, wygodne drogi szybkiego ruchu, raz kręte, wąskie uliczki, rozpalone sycylijskim słońcem, poprowadzone pomiędzy małymi wioskami. W oddali już widać potężne wzniesienie górujące nad tym regionem. Miasto położone na szczycie tej góry to cel pierwszej części naszej podróży. Erice, to tam właśnie zmierzamy. By znaleźć się wprost w tym średniowiecznym miasteczku, wybieramy całkiem współczesny środek transportu. Auto zostawiamy na parkingu, a na górę wjedziemy kolejką. Możecie wybrać klasycznie dojazd autem czy busem, ale jeśli już zrobiono tę kolejkę, to niech się nie marnuje. A poza tym już jest kilka minut, by podziwiać pierwsze widoki. Do Erice wkraczamy bramą znaną jako Porta Trapani. Pochodzi z XVII wieku i przenosi nas o kilka wieków wstecz. Do wąskich średniowiecznych uliczek. Wprowadza nas w świat, który nie zmienił się od setek lat. Erice położone jest na wysokości 751 metrów nad poziomem morza, na górze Świętego Juliana, znanej częściej jako Monte Erice. W starożytności uważano, że góra, na której leży miasto, była świętym miejscem poświęconym bogini miłości. Najpierw fenickiej Astarte, potem greckiej Afrodycie, a w czasach rzymskich Wenus Erycyjskiej. Historia Erice sięga czasów fenickich, a następnie rzymskich i romańskich, co czyni to miejsce prawdziwym muzeum na świeżym powietrzu. Erice otoczone jest dobrze zachowanym murem, zbudowanym według legendy przez Cyklopów, a w rzeczywistości przez plemiona Elimów, Fenicjan i Kartagińczyków w VIII i VII wieku przed naszą erą. Odwiedzając Erice, cofamy się do innej epoki. Miasto zdaje się unosić w chmurach. Ponad codzienność, ponad zgiełk miast i tak częsty na Sycylii gwar. Wąskie uliczki pozwalają zagubić się odwiedzającym. Zazwyczaj głośni turyści wydają się tu nawet być mniej hałaśliwi. Jakby podświadomie dostrajali się do rytmu Erice. W spokoju przyjemniej kontemplować to miasto. Spokojne kroki kierujemy do głównej świątyni Erice. To katedra Matki Bożej w Niebowziętej. Została wzniesiona na początku XIV wieku przez króla Fryderyka II Aragońskiego. Na miejscu wcześniejszej świątyni, prawdopodobnie z czasów rzymskich. Z zewnątrz reprezentuje styl późnogotycki i bardziej przypomina warownię. Niegdyś pełniła funkcję schronienia w czasie ataków. Wnętrze katedry także jest raczej surowe. Głównymi ozdobami są marmurowe rzeźby, freski i okazałe sklepienie.
Bardziej drogocenne skarby zgromadzono w nawie bocznej i wyeksponowano w formie muzeum. Wstęp do większości kościołów w Erice jest płatny. Warto już przy katedrze zakupić jeden bilet do wszystkich świątyń. Obok katedry w Erice wznosi się masywna dzwonnica. Pierwotnie była wieżą obronną. Czy warto na nią wejść? Sprawdźmy. Wspinamy się po 108 stopniach na wysokość prawie 30 metrów. Nie, to niemożliwe. O, już jest. Jest. Niby niewiele, ale miejsca tu niewiele i gorąco. Tak jak i niewiele miejsca na samej górze. Za to widoki wyśmienite. I na całe miasteczko Erice, i na to, co poza wzgórzem. Przemierzamy dalej labirynt malowniczych uliczek, w których każdy zakręt kryje nową historię. Kamienne mury, ozdobione delikatnymi ornamentami. Wąskie schody i zaciszne place tworzą niepowtarzalny klimat. Jedną z najbardziej okazałych i malowniczych budowli w Erice jest normański zamek Wenus, czyli Castello di Venere. Pochodzi z XII wieku. Położony jest na brzegu całej góry. Właściwie ma się wrażenie, że na klifie. Historia zamku Castello di Venere sięga czasów starożytnych, kiedy Fenicjanie wznieśli tu świątynię poświęconą bogini Astarte, którą Rzymianie przemianowali na świątynię Wenus Erycyjskiej. Świątynia była miejscem pielgrzymek, marynarzy i żołnierzy, którzy składali tu ofiary przed wyruszeniem w morze. W średniowieczu Normanowie przekształcili zamek w potężną fortecę obronną, która strzegła zachodniego wybrzeża Sycylii. O uwagę obok zamku Wenus walczą wzniesione tuż obok zamek i wieże Torri del Balio. Powstały jako uzupełnienie systemu obronnego Erice. Nazwa Balio oznaczała gubernatora, czyli miejscowego reprezentanta interesów króla. Przez wieki budowla popadała w ruinę. Do czasu, kiedy miejscem zajął się pewien włoski hrabia i mecenas sztuki Agostino Sieri Pepoli, który w XIX wieku nadał temu miejscu obecny wygląd. Założył również publiczny ogród angielski. Wybudował też coś całkiem dla siebie, to Torretta Pepoli. Miała być miejscem kontemplacji i nauki. Hrabiemu zależało na stworzeniu oazy spokoju, gdzie artyści i naukowcy mogli spotykać się, by prowadzić dyskusje filozoficzne. Jak już wspomnieliśmy, oprócz warowni w Erice wznosi się także wiele kościołów. Ich strzeliste wieże i kopuły wystają ponad rzędy kamieniczek. Wstępujemy do kościoła świętego Piotra, pochodzącego z XIV wieku po przebudowie w XVIII wieku. Jest niewielki, ale chętnie odwiedzany przez wiernych, przez swoje centralne położenie. Kościół połączony jest z klasztorem, okazałym łukiem wznoszącym się nad uliczką. Teraz znajduje się tu ośrodek kultury naukowej Ettore Majorana. Wędrując po Erice można zagubić się w wąskich średniowiecznych uliczkach. Można także wybrać trakty wzdłuż murów obronnych, ciesząc wtedy oczy pięknymi widokami na Morze Tyrreńskie, sąsiednie wzgórza, czy też widokiem na znajdujące się u podnóża miasto Trapani, tętniące życiem miasto portowe. Wkrótce się tam wybierzemy. Tymczasem wzrok kierujemy na obrzeża miasta w stronę ciekawych, prostokątnych, wielobarwnych pól. To nie uprawy czy plantacje.
tam właśnie wybierzemy się najpierw. To słynne Saliny Trapańskie. Droga prowadzi nas przez zielone doliny i malownicze wioski, aż docieramy do słynnych Salin. Tutaj natura i tradycja łączą się w niezwykły spektakl. Włoskie słowa słońce i sól, sole e sale, brzmią bardzo podobnie. Tu w Salinach Trapańskich widać ich związek doskonale. Wiatraki i białe kopce soli. Czy spodziewamy się takiego widoku na Sycylii? Saliny Trapańskie są już od XII wieku nieodłącznym elementem krajobrazu Wybrzeża Tyrreńskiego. Wiadomo jednak, że sól produkowano tu już w VIII wieku przed naszą erą. Sól jest tu nadal wytwarzana i jest m.in. składnikiem słynnego piwa z tego regionu Birra Messina. Jasnoróżowe odcienie to efekt działania alg, które rozmnażają się wraz ze wzrostem zasolenia i temperatury wody. Kolorowe pola wraz z wiatrakami tworzą tu przepiękny spektakl. Wiatraki miały dwa główne zadania. Pierwsze to pompowanie wody między zbiornikami, drugie to mielenie soli. Szelest soli przerywany jest tu od czasu do czasu przepływającym statkiem, bo można tu też wybrać się w rejs. Tłem malowniczych Salin Trapańskich jest widoczna góra Świętego Juliana z miasteczkiem Erice, gdzie byliśmy wcześniej. Przenosimy się teraz w naszej podróży do miejsca, które już widzieliśmy z miasta Erice. To Trapani. Dynamiczne miasto położone na zachodnim wybrzeżu Sycylii. W starożytności Trapani nosiło nazwę Drepanon, co po grecku oznacza sierp. Według mitu to narzędzie wypadło z rąk bogini urodzaju Demeter i zmieniło się w zakrzywiony pas ziemi, na którym została wybudowana osada. Pod panowaniem Rzymian i Kartagińczyków port rozwijał się jako centrum handlu i rybołówstwa. W średniowieczu miasto przejęli Normanowie, którzy uczynili je ważnym ośrodkiem obronnym i religijnym. W XVI wieku Trapani stało się bastionem chroniącym Sycylię przed atakami piratów. Do niedawna jeszcze miasto słynne było z obfitych połowów tuńczyka oraz czerwonych koralowców. Współcześnie to także ważny port łączący Sycylię z innymi włoskimi wyspami, z lądową częścią Włoch, a nawet z Tunezją. Miasto zamieszkiwane jest obecnie przez około 55 000 mieszkańców. Na początek trafiamy do miejsca, które przez wieki witało przybywających zamorskich gości. Bez względu na zamiary, jakie mieli. Do tego portu przybywały statki z całego basenu Morza Śródziemnego. Wszelkie portowe dźwięki, zapach morskiej bryzy sprawiają, że czujemy tu autentyczny puls tego miejsca. Współcześnie port może być też tłem ślubnej sesji zdjęciowej. U wejścia do portu Trapani widać dawne fortyfikacje obronne. To wieża Peliade i Castello di Mare. Średniowieczna twierdza położona jest na małej wyspie na zachodnim krańcu portu. Pierwszą konstrukcję militarną wzniesiono tu około III wieku przed naszą erą. Po zaprzestaniu funkcji militarnej funkcjonowało tu jeszcze więzienie do połowy XX wieku. Teraz budowla niszczeje i nie można jej zwiedzać. Kolejny budynek obronny to Torre di Lini z XVII wieku. Wieża dawniej była strażnicą. Obecnie mieści się tu muzeum archeologiczne, pokazujące cenne znaleziska z Trapani, ale także z innych zakątków świata, Tunezji czy Algierii. Trapani ma też coś do zaoferowania sympatykom plażowania.
Oczywiście można wybrać coś z dala od miasta, ale ci, którzy nie chcą ruszać się zbyt daleko, także znajdą tu coś dla siebie. Na miejskie plaże dotrzecie albo pieszo, albo komunikacją miejską. Bliskość serca miasta sprawia, że ma się tu widok na zabytkową zabudowę Trapani. Wybrać można na przykład Spiaggia Piazza Vittorio Emanuele lub też nieco dalej położoną, ale bardzo chętnie odwiedzaną Spiaggia di San Giuliano. W dzień można tu raczyć się czystym morzem i sycylijskim upałem, a wieczorami daje wszystkim spektakularne zachody słońca. Osią Starego Miasta jest Corso, czyli ulica Vittorio Emanuele. Przy niej i w jej okolicach położone są największe zabytki Trapani. My odwiedzamy katedrę Świętego Wawrzyńca, imponująca budowla, która jest jednym z najważniejszych symboli miasta. Budowlę wzniesiono w stylu sycylijskiego baroku, co widać zwłaszcza w bogato zdobionej fasadzie. Wnętrze katedry zachwyca swoją przestronnością i elegancją. Wysokie kolumny i sklepienia podkreślają monumentalność świątyni. Znajduje się tu wiele cennych rzeźb i fresków z różnych okresów, w tym dzieła sycylijskich mistrzów baroku. Pozostając na Starym Mieście, odwiedzamy też fontannę Saturna w Trapani. Powstała w XIV wieku i była jedną z pierwszych fontann w mieście. Posąg Saturna dodano w XVIII wieku. Legenda głosi, że Saturn był założycielem miasta Trapani. Fontanna jest symbolem zaopatrzenia miasta w wodę, którą dostarczano tu akweduktem ze wzgórza, na którym położone jest miasto Erice. Stare Miasto w Trapani kryje jeszcze wiele perełek, zabytkowych budowli i wyjątkowych miejsc. Warto tu poświęcić dzień lub dwa na zwiedzanie. Jeśli jednak skupicie się tak jak my wcześniej na wyjątkowym mieście Erice położonym nieopodal, to zostanie wam już niewiele czasu. Najlepiej obu tym miastom poświęcić cały dzień zwiedzania. Na zakończenie wizyty zaplanowaliśmy sobie spróbowanie typowo sycylijskiej pyszności. Pojawiamy się w najstarszej pizzerii w Trapani. To Pizzeria Calvino. Sycylijska pizza różni się od tej typowo włoskiej, a jeszcze bardziej od neapolitańskiej. Pizza znana jest jako sficcione. To gruby, puszysty placek. Dawniej rolnicy zabierali coś takiego ze sobą do pracy. Jesteśmy w najstarszej pizzerii w mieście. Trochę nam zajmie wybranie, bo podczas tylu lat udało im się trochę uzbierać tych smaków. Placek jest obficie obłożony składnikami. W Trapani często to sardynki i anchois i oczywiście słynna sól z trapańskich salin. Sycylijską pizzę kroi się w kwadraty. Placek może być też prostokątny. Fani puszystego ciasta będą zadowoleni. Smak i zapach tego sycylijskiego placka są doskonałym zakończeniem kolejnej części naszej podróży. Zwiedzanie Erice i Trapani było nie tylko odkrywaniem zabytków i krajobrazów, ale również emocjonalną podróżą, podczas której każdy zakątek Sycylii opowiadał swoją historię. Erice ze swoimi widokami, uliczkami i spokojem zachwycało duchem średniowiecza i tajemnicą przeszłości. Trapani z kolei urzeka swoją żywiołowością. Port, zabytki, plaże to współczesne, tętniące sycylijskie miasto z bogatą historyczną duszą. Czy jeszcze coś tu może zaskoczyć? Nocą, wracając po drodze, nie możemy sobie odmówić nocnej wizyty w parku archeologicznym Segesta. Na wzgórzu góruje tu nad wszystkim dorycka świątynia z V wieku przed naszą erą.
Budowla ta jest obecnie jedną z najlepiej zachowanych doryckich świątyń na świecie. Najpewniej nie została ukończona. Wciąż też nie wiadomo, komu mogła zostać poświęcona Tempio di Segesta. Każda z takich perełek jeszcze zaostrza apetyt na odkrywanie kolejnych niezwykłych miejsc na Sycylii. Te już wkrótce w naszym planie podróży. Obejrzyjcie z nami już teraz kolejne wyjątkowe miejsca na Sycylii.